Nie każdy wie, że tutaj, w Toruniu, w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozwijane są jedne z najbardziej zaawansowanych technologii kwantowych, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dokonany tu przełom technologiczny otwiera zupełnie nowe możliwości badawcze. O wynikach uzyskanych dzięki aparaturze skonstruowanej przez toruński zespół donosi prestiżowe czasopismo naukowe Nature Physics. Udało się nam stworzyć coś zupełnie unikalnego. Zebraliśmy wokół naszych idei naukowych dużą grupę ultrazdolnych młodych ludzi. Pozyskaliśmy ogromne środki, miliony euro, zarówno ze środków polskich, jak i zagranicznych. Ale przede wszystkim postawiliśmy przed sobą niezwykle ambitne cele naukowe, do których systematycznie dążymy już niemal od 10 lat. Utrzymujemy ten wysoki potencjał, zarówno ludzki, zarówno finansowy, zarówno naukowy, po to, żeby stworzyć aparaturę naukową, która nie istnieje w żadnym innym laboratorium na świecie. Dzięki tej aparaturze naukowej możemy patrzeć na mechanikę kwantową ze strony, z której nikt inny dotąd nie patrzył. To, co zrobiliśmy, to przenieśliśmy technologię ultradokładnych, ultraprecyzyjnych pomiarów laserowych molekuł w reżim głębokich temperatur kriogenicznych. My schłodziliśmy do pojedynczych kelwinów całą optyczną wnękę o niezwykle wysokiej finezji. Jeśli zamrozimy wszelki ruch termiczny, to możemy popatrzeć na mechanikę kwantową z dużo większą dokładnością. I już od razu pierwsza kampania pomiarowa dała bardzo mocny wynik fizyczny. Najdokładniejszy test teorii kwantowej dla układu czterech ciał. Z jednej strony teoria, genialni teoretycy, też Polacy, grupa profesora Pachuckiego z Warszawy. Z drugiej strony nasze zaawansowane technologie kwantowe i ultradokładne pomiary. To razem dało najdokładniejszy test modelu standardowego dla molekuł, jaki dotychczas był przeprowadzony. Oszałamiająca zdolność predykcji teorii kwantowej. 10 miejsc znaczących zgodności między teorią i eksperymentem. Co ważne, to jest w pełni polski wynik. My jako Polacy z przyczyn historycznych nie mogliśmy partycypować w rozwoju współczesnej nauki. Gdy współczesna nauka się tworzyła, gdy powstawały technologie, gdy powstawała mechanika kwantowa, my zmagaliśmy się z rozbiorami, z wojnami, z komunizmem. Teraz dzięki takim ambitnym projektom my jako Polska zaczynamy partycypować w rozwoju współczesnej nauki. My rozwijamy jedne z najbardziej zaawansowanych technologii kwantowych, ale nie tylko dla celów pragmatycznych. Przede wszystkim chodzi nam o rozwój nauki, chodzi nam o przesunięcie granicy poznania, chodzi nam o jeszcze lepsze zrozumienie teorii kwantowej. W przypadku lasera moc jest istotna, ale kluczowym aspektem jest jego spektrum, czyli to, jak ta moc rozkłada się na różne częstotliwości, czyli mówiąc prościej, na kolory. W zależności od tego, do czego chcemy wykorzystać ten laser, będziemy chcieli, żeby on miał takie bądź inne spektrum. Przejścia energetyczne w molekule w domenie częstotliwości nie są nieskończenie wąskie. To znaczy, że jest pewien zakres częstotliwości, który molekuła może pochłonąć, aby wejść na wyższy poziom. Dzięki temu, że nasz laser ma bardzo skupione spektrum, możemy z niezwykłą precyzją badać, jakie konkretne częstotliwości pochłania nasza molekuła bądź atom, a z tego dowiedzieć się czegoś na temat jej struktury, ruchu bądź oddziaływania pomiędzy molekułami i pomiędzy molekułami a próżnią. W naszym eksperymencie pracujemy w zakresie częstotliwości słabo dostępnym dla typowych źródeł światła laserowego, dlatego wykorzystujemy sprytny sposób na podzielenie fotonu. Wstrzeliwując wiązkę laserową do tzw. kryształu nieliniowego, możemy rozbić pojedynczy foton lasera pompującego na 2 fotony o niższej częstotliwości. Ruszając takim kryształem, jesteśmy w stanie precyzyjnie dostroić częstotliwości wyjściowych fotonów do naszego eksperymentu. Serce naszego układu jest kriogeniczna wnęka optyczna, do której wprowadzamy naszą wiązkę laserową, co m.in. pozwala na stabilizację spektrum i jego dalsze zawężenie. W naszym zespole przygotowaliśmy projekt i zbudowaliśmy zupełnie nowe rozwiązanie, niedostępne w innych laboratoriach na świecie, nie wspominając nawet o rozwiązaniach dostępnych komercyjnie. Niewielki moduł fotoniczny pozwala nam kontrolować wysokiej jakości specjalne zwierciadła. Kontrola jest tak precyzyjna, że możemy zmieniać pozycję zwierciadeł z dokładnością do pojedynczych nanometrów. Cały nasz instrument jest całkowicie zanurzony w głębokiej kriogenice, osiągając jednorodność termiczną w temperaturze -269 stopni.
raptem 4 stopnie od zera absolutnego, co czyni go unikalnym w skali nie tylko Polski, ale całego świata. Aby eksperymentalnie zajrzeć do obszarów, w których potencjalnie może kryć się nowa fizyka, musimy bezpośrednio mierzyć częstotliwość światła laserowego, które używamy w naszych eksperymentach. I do tego celu wykorzystujemy lasery femtosekundowe. Są to urządzenia, które emitują ultrakrótkie impulsy światła o czasach rzędu 1 milionowej, 1 miliardowej sekundy. Praca tych laserów jest w pełni dowiązana do absolutnej referencji częstotliwości i taką referencję ogólnie na świecie stanowią fontanny cezowe. Najbliższa fontanna cezowa do Torunia znajduje się w Borówcu, który jest oddalony 130 km od Torunia w linii prostej. Stamtąd poprowadzony jest światłowód właśnie do naszego instytutu i dostępna tutaj infrastruktura tłumaczy sygnał z tamtej fontanny cezowej na wzorzec częstotliwości, który stanowi referencję dla wszystkich urządzeń, które pracują w domenie czasu w naszym laboratorium i które są krytyczne w przeprowadzanych eksperymentach. Dzięki temu dowiązaniu możemy bezpośrednio porównywać ze sobą najnowsze i najbardziej dokładne przewidywania teoretyczne z naszymi eksperymentalnymi wynikami. I to właśnie daje nam możliwość badania fizyki fundamentalnej. Próżnia, skrajne zimno, lasery, a do tego jeszcze grzebienie optyczne i wnęka optyczna o wysokiej finezji. To dopiero zestawienie wszystkich technologii pozwoli badać molekuły w zupełnie nowatorski sposób. Utworzony przez naszą grupę układ kriogeniczny i próżniowy dokonuje rewolucji w badaniach spektroskopowych. To niezwykle rozwinięte technologie inżynierskie niepowtarzalne na całym świecie. Sprowadziliśmy specjalne materiały z Finlandii czy Stanów Zjednoczonych, w tym ultrawysokiej czystości miedź i komponenty do zbudowania systemu kriokomory. Dzięki nim zapewniamy niemal jednorodną temperaturę całej próbki gazowej, aktuatora i zwierciadeł. Posiadamy specjalne systemy helowe do ochłodzenia układu do niezwykle niskich temperatur, poniżej 4 kelwinów. Odbywa się to poprzez zastosowanie dwustopniowego źródła kriogenicznego. Umieszczone w układzie ciężkie bloki miedziane i elastyczne złącza tłumią fluktuacje temperatury i wibracje. Rozwinęliśmy swoją technologię budowania ultrawysokiej próżni z użyciem układów kriogenicznych. Nie istnieją takie układy dostępne komercyjnie na rynku. Nasze rozwiązanie z niezależnymi komorami próżniowymi i wielowarstwowymi osłonami termicznymi blokuje promieniowanie cieplne, umożliwiając precyzyjne pomiary, takie jak testy elektrodynamiki kwantowej dla cząsteczek wodoru, czy sprawdzenie lub redefiniowanie podstawowych jednostek układu standardowego. To jest unikalna platforma dla nowych technologii kwantowych i metrologii. Nasze wyniki w najnowszym Nature Physics to tylko wierzchołek góry lodowej. Te technologie, które rozwinęliśmy w naszej grupie, otwierają drogę do szeregu zupełnie nowych programów badawczych, niedostępnych w żadnej innej grupie. Przede wszystkim testy teorii kwantowej na możliwie głębokim poziomie. Ale kolejnym programem badawczym, który już teraz rozwijamy, to ultradokładne testy chemii kwantowej. Pośredni bliźniaczy temat, gdzie testujemy teorie kwantowe, obliczenia mechaniki kwantowej, ale dla układów o dużo większej złożoności, na przykład oddziaływania między molekułami. Kolejnym programem badawczym, który już teraz rozwijamy, to badanie zimnych zderzeń, rozpraszania fal materii w sensie kwantowo-mechanicznym. Gdy my patrzymy na zderzenia molekuł w skali mikro, to powinniśmy na nie patrzeć jako tak jak światło rozprasza się na szkle, tak jak światło rozprasza się na wodzie, tak zderzające się molekuły w istocie stanowią rozpraszanie fal materii w sensie takim czysto kwantowym. Te technologie kwantowe dają dostęp do szeregu utylitarnych programów badawczych. Dobrym przykładem jest rozwijanie kwantowych wzorców jednostek SI. Nie wszyscy wiedzą, że kilka lat temu nastąpiła rewolucja w sposobie myślenia o jednostkach fizycznych. Został zupełnie zreformowany układ jednostek SI. Już nie używamy artefaktów fizycznych. Nie ma metalowego wzorca metra, nie ma metalowego cylindra, który stanowi wzorzec kilograma. Teraz jednostki są w pełni oparte o podstawowe prawa fizyki i stałe fundamentalne. Na świecie trwa wyścig technologiczny, która grupa stworzy najdokładniejsze kwantowe wzorce tych nowych jednostek SI. Technologie, które rozwinęliśmy tutaj w Toruniu, stawiają nas w uprzywilejowanej pozycji na kilku frontach tego wyścigu.
Kolejny z naszych nowych programów badawczych, które bazują na tych technologiach, to dostarczanie danych molekularnych niezbędnych do badania atmosfer planet, księżyców planetarnych, czy w ostatnim czasie egzoplanet, planet spoza naszego Układu Słonecznego. To jest jeden z najważniejszych, najbardziej gorących tematów nie tylko fizyki, ale całej współczesnej nauki. Jak wygląda chemia poza naszym Układem Słonecznym? Czy poza naszym Układem Słonecznym istnieje biologia, czy istnieje życie? To są tematy, o których astrofizycy opowiadają w sposób bardzo atrakcyjny, ale żeby metodologicznie, merytorycznie można je rozwijać, to potrzeba twardych danych molekularnych, które na najwyższym poziomie dokładności powstają w takich laboratoriach jak nasze. Ale co najważniejsze, równolegle do technologii kwantowych, które już rozwinęliśmy, które już teraz używamy do robienia fizyki na najwyższym światowym poziomie, rozwijamy szereg zupełnie nowych technologii kwantowych, dużo bardziej ambitnych, dużo bardziej złożonych, które pozwolą nam zaadresować dużo bardziej ambitne cele naukowe. Nasz cel jest bardzo jasny. Chcemy, żeby nasz Instytut Fizyki, żeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na stałe zagościł w grupie liderów rozwijających współczesną fizykę, rozwijających mechanikę kwantową.